Dzień dobry. Wow, ale widoki. Tutaj widać idealnie Annapurna 2. Tutaj Annapurna 3. Tam reszta, tutaj idziemy. Tamtędy będziemy szli tam, w tamtą stronę. Na śniadanie jemy owsiane i naleśnik z jabłkami. Właściwie w każdym menu jest takie samo, w każdym tea house'ie. Menu to nie jest zbytnio urozmaicone, ale można to sobie wybrać. No i ceny są takie, im wyżej, tym drożej. Spaliśmy na 3600 i spoko było. Niektórzy pisali, że to trochę za wysoko, ale mieliśmy dobre przygotowanie do aklimatyzacji, więc było nam bardzo ciepło, bo mieliśmy super kołdry. Nie uszliśmy za daleko, ale tu jest tak pięknie, że po prostu szkoda przechodzić. Tylko przechodzić. Więc teraz usiedliśmy tu na herbatę. No po prostu herbatka w takim miejscu. Doszliśmy do Czulu i odbijamy trek w górę dalej na Braka, ale zostawiliśmy plecaki przy wejściu do wiochy. Wychodzi wiocha, wioseczka, Wiosunia. To jest jak podróż w czasie. To jest jak kurde średniowiecze. Domy z kamienia, drewno. Nie ma tutaj elektryczności. Jakieś mury stare. Pola uprawne. No to doszliśmy do Manang. Trochę nam zajęło, że zanim znaleźliśmy hotel, bo tutaj hotele kosztują po 1000 rupii. Jesteśmy taki za 300 rupii. Ten. I strasznie zaczyna mnie głowa boleć. I nie wiem, czy to od tego, że nasz szlak dzisiaj był trochę straszny i z jednej strony był zimny wiatr, ale było bardzo gorąco i gdzieś mnie przewiało. Czy może jednak wysokość, chociaż to było dziwne, bo wczoraj spaliśmy 300 metrów wyżej niż dzisiaj. No ale na razie zostaję sobie w łóżku, ale widok mamy wspaniały. No i to nasz pokój. Jesteśmy w Manang już drugi dzień, ale wczoraj mieliśmy dzień totalnego relaksu i właściwie siedzieliśmy w hotelu albo tylko poszliśmy zobaczyć, jak wygląda Manang. I właśnie jest polecane, żeby zostać w Manang na 2 dni dla dobrej aklimatyzacji i stąd można robić takie różne jednodniowe piesze wycieczki.
które też są polecane po to, żeby lepiej się zaaklimatyzować, bo Manang jest chyba 3500 metrów nad poziomem morza. No i jedną z opcji jest na przykład pójście do Ice Lake, które jest na 4400. Jest dwudniowy trekking na Tilicho Lake, który jest najwyżej położonym jeziorem na świecie, ale my decydujemy się, żeby zobaczyć jaskinię, w której medytował Yogin Milarepa, który jest oddalony od Manang, nie wiem, może z 3 godzinki, więc będzie też może z 400 metrów w górę. Jakiś tam drobna aklimatyzacja będzie, ale ponieważ idziemy dość wolno i też spaliśmy już wyżej, więc jesteśmy dość dobrze zaklimatyzowani. I sprawdzaliśmy też w Manang, jest takie centrum pomocy, że taka mała przechodnia i można tam za 100 rupii pomierzyć sobie tlen. Sprawdzaliśmy sobie tlen wczoraj. Ja mam 89, co normalnie w Europie jest nisko, ale tutaj wszystko powyżej 80 jest bardzo dobrym wynikiem. O, ale cudowny widok. Wow. Idziemy tam. Tam jest stupa i chyba tam jest ta jaskinia. Milarepy. Schodzimy już z treku do jaskini Milarepy. Zaszło nam 2 godziny do góry. Tam spędziliśmy godzinę, bo jest po prostu prześlicznie, więc to jest super czas na miejsce na piknik. No i teraz schodzimy pięknym lasem sosnowym. Po prostu tu tak mocno pachnie. Czeka nas godzinny spacer na dół do wioski Braka. No i z Braka idziemy jeszcze te pół godzinki do Manang na obiad. A co kazał się nasz trekking? Był nie lada wyzwaniem, a nie jakieś tam przebieżki. I zapomniałam nagrać, że już jesteśmy w naszej jadalni. Pan rozgrzewa nam piec. I Piotrek je dalbat, a ja jem kotlet warzywny wege. Pycha. Ale nieźle nas przetrzepało dzisiaj, nie? No, więc chyba powiedziałem potem pod kołderkę i tak to wygląda właśnie. Jeść i spać. I do jutra. Opuszczamy dzisiaj Manang. Jest cudowny dzień, piękny poranek. Wczoraj wieczorem była burza, więc trochę się martwiłam. Opuszczam Manang, idziemy do Jakarta. 5 godzin przed nami. Ale jestem podekscytowana. O, można zobaczyć. Manang to po prostu prawdziwa metropolia. Sklepy, rowery na wynajem, hotele co chwilę, uprawa ziemniaków albo czegoś. Hello. How are you? Good, how are you? Good. Mili ludzie. Nie zdążyłam chwycić. Doszliśmy do wioski i mam dobry czas, zajęło nam to godzinę 45 i chyba zostało nam już niewiele przewyższenia, może 150 metrów, więc ten spacerek, no właśnie spacerek to jest dzisiaj do tej Jakarki.
Jest przepięknie dookoła, jest po prostu zachwycające są te widoki, bosko. No, Piotrek pokazuje, że chmury się unoszą. Tutaj w ogóle jest taka super miejscówka, że można sobie usiąść na dachu i wypić sobie herbatkę. O, i Piotrek mówi, że bym zobaczyła na chmury nad górami. No to zobaczmy. Chmury nad górami, przepiękne. Wow. Super. Jest łazienka. Standard. Rzeczka. Dzień dobry, to nasz chyba już 11 dzień na treku. Spaliśmy dzisiaj na 4050. No i przyznam, że w nocy było zimno, ale na szczęście na tym treku we wszystkich tea house'ach dają kołdry, więc spaliśmy po 3 grubych kołdrach i po jakimś czasie było naprawdę przyjemnie. Też trochę wiało. No i idziemy na śniadanko i ruszamy dzisiaj na 4,5 zdaje się. No a potem już na Torang La Paz. Jakieś pół godziny za Jakarta jest wioska Chuli Redar, jest położona 200 metrów wyżej, więc dla tych, którzy chcą spać w High Camp, a nie w Torongpedi, polecane jest zostać tu na noc. No i myśleliśmy, że tutaj nie ma za bardzo infrastruktury, ale okazuje się, że jest 4-5 całkiem fajnie wyglądających hoteli, więc jak dochodzicie do Jakarta i dalej macie siły, to w sumie warto podejść trochę wyżej i spać te 200 metrów wyżej. Też jest to lepsze dla aklimatyzacji. Jesteśmy w Torongpedi. Ostatni kilometr był trochę przerażający, przyznam, z kołami spadającymi na głowy, nie nam, ale ludziom przed nami. I w ogóle z takimi bardzo malutkimi przejściami nad przepaścią. No ale dobra, jesteśmy, jest przepięknie. Mamy w ogóle super dobry czas. Zajęło nam to 3,5 godziny, więc nie wiem, po prostu super dobrze. Więc będziemy szukać miejsca na nocleg. Widzę już kilka restauracji i hoteli. I cieszyć się resztą dnia i słońcem. Mam nadzieję, że będzie długo. Patrzcie jeszcze widoczki. No po prostu wow. Przewspaniałe. Na obiad standardowo dalbacik.
Siedzimy już w swojej jamie, nie ma prądu. Jest pogoda na zewnątrz na minusie. I jest 7:50, ale musimy iść już niedługo spać, żeby wstać po 4:00 i koło 5:00 być już na szlaku. Więc dobranoc Państwu. U nas połącz. Stanę może jeszcze jakieś 250 metrów do pas, do Torre La Paz. Ale już jesteśmy ponad 5000 i aż się traci oddech, robi się krok, oddech, krok, oddech. No i wszyscy tak wolno idą. Śnieg dookoła. Jest po prostu śnieg i chłopak. Dobre okulary to podstawa i krem z filtrem. Dotarliśmy do przełęczy. Ludzie sobie robią foteczki. Zaraz też to robimy. Białe chmury. O Boże, to było trudne. Mamy pizzę zimną z wczoraj. To jest wspaniałe. Melduję z powrotu. Powrót, Piotrek, powiedz, co ty myślisz o tym powrocie? No spoko jest, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Jest bardzo długi, od 4 do 6 godzin, w zależności od tego, jak wolno się schodzi, a ja schodzę bardzo wolno. No i już trochę chmurki wyszły i nie bardzo widać gór. Zobacz, No ale mieliśmy najlepszą pogodę właśnie. Zobacz, jaki lodowiec. Piotrek mówi, żeby coś zobaczyć. O, no właśnie. I w tych właśnie chmurkach idziemy. 1,7 km w dół. No to chodźmy za nim. Jesteśmy jakieś 2-3 godziny drogi od Muktinach, a jest 17. To znaczy, że jesteśmy na trekkingu już 11,5 godzin, a jeszcze 2. Tak, to jest zdecydowanie najdłuższy dzień i najbardziej ciężki trekking w ogóle w moim życiu. No, ale tak, dochodzimy powoli do Mustangu. Krajobraz się zmienia, robi się trochę zielono. Widać takie inne skały. Mustang przywitał nas surowym klimatem. Położony między ośmiotysięcznikami Annapurny i Dhaulagiri, tuż przy granicy z Tybetem, region ten rozciąga się daleko na płaskowyż tybetański i jego mistyczną dzicz,
oraz kamienne pustkowia zamieszkane przez etnicznych Tybetańczyków. Ciągle czuć tutaj ducha zamierzchłego szlaku handlowego z Tybetu do Indii. Kierujemy się do Muktinach, świętego miejsca Hindusów, jak i buddystów od ponad 3000 lat. Znajduje się tu jedna z najstarszych świątyń głównego boga hinduskiej wiary, Wisznu, a także buddyjskie gąpy oraz ogromny posąg Buddy. W tych dwóch religiach nie ma problemu, żeby dzielić wspólnie święte dla nich miejsca. Głównym miejscem pielgrzymek wielu Hindusów, nawet z południowych Indii, są dwa święte baseny. I żeby się w nich wykąpać, najpierw trzeba przebiec przez 108 świętych fontan, wymówić pewnie jakieś mantry i potem wskoczyć do tych dwóch świętych basenów. Tutaj przyjeżdżają pielgrzymi naprawdę z całych Indii. Świątynia Shiwy po mojej prawej jest niestety dostępna tylko i wyłącznie dla wyznawców Hindu. No, a większość w ogóle z tych wszystkich pielgrzymów biorą ze sobą plastikowe butelki, tą świętą wodę zabierają ze sobą z powrotem do Indii. I Muktinach jest jednym z 4 najświętszych miejsc dla Hindusów. W miejscach buddyjskich jest za to o wiele spokojniej. Jednym z głównych powodów, dla którego odwiedza się to miejsce, jest wieczny ogień, który płonie w tej właśnie gąpie za mną. I mówi się, że tutaj ze skały wyszła po prostu siarkowa woda, która jeszcze niechcący gdzieś tam się podpaliła. I w tym momencie 4 elementy są obecne w jednym miejscu, czyli jest i ogień, i woda, i ziemia, i powietrze. No dobra, to chodźmy zobaczyć to słynne miejsce. Pani Mniszka mówi, że to tam. No dobra. Ciekawe, czy to będzie widać, czy nie. Tam się pali takie małe, niebieskie, tak jak zapalniczka. Więc nie bądźcie zawiedzeni, żeby zobaczyć wieczny ogień, bo jest bardzo malutki. To amonity, zwane także saligramami, i kolejny powód, dla którego Muktinach i okolice są uznawane za święte. Hindusi czczą saligramy i wierzą, że ich kult wymaże ich grzechy i doprowadzi do sukcesu we wszystkich aspektach życia. Drugi dzień w Muktinach to czas na zwiedzanie okolicznych wioseczek, które jeszcze można zwiedzać powiedzmy legalnie, ponieważ reszta Mustangu jest taką strefą restrykcyjną i trzeba mieć do niej pozwolenia i permity. Zresztą Mustang był osobnym księstwem i w sumie do niedawna w ogóle nie można było do niego wjechać ani go zobaczyć. Teraz jest to możliwe tylko ze specjalnymi pozwoleniami i z przewodnikiem. No ale przed tym jakby granicą tego Mustangu jest jeszcze kilka takich tradycyjnych tybetańskich wioseczek i no właśnie, i idziemy je zobaczyć. Doszłam do pierwszej wioski Purang. No i powiem, że rzeczywiście tu jest bardzo prosto, prymitywnie. Właściwie te domy składają się tylko z kamieni i część jest popękana. Gdzieś tutaj zagrody z chyba jakami. Nie wiem, zobaczmy, może ktoś tu mieszka. Hi, what's your name? I'm Rose. And you? Amin. Nice to meet you. Namaste. Hello. Namaste. Namaste. Villages, this one. This is very old. Very old village. Yeah, but it looks like
hard to live here. Yeah. And what do you do here? Working, making all the villages to make 2-3 place work. Okay. Yeah. Okay. Poland is Buddhist religion. No, Poland is more Christian, but there are some Buddhists as well. And here you have a Gompa in this village. Yeah. This one old Gumba. This one here. This one is old Gumba. Can I see? Maybe 200, 300 ago. This one Gumba. This one there. The Gumba. Okay. Oh, many people. All village, all countries. The people comes in there. That's nice. This is your house? No, borrow. Okay. Rent. 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 Okay. How much you pay for rent? Maybe 3,000. 3,000. Never let it. Really? Really? That's a lot. Yeah. This is your wife? No. No. Wife? No. Now we're friends. Okay. Only just friendship. Opuszczam już Purang. To przyznam szokujące, jak ci ludzie mieszkają i też jeszcze muszą za to płacić. On powiedział, że około 3000 rupii miesięcznie musi płacić czynsz, czyli jakieś około 100 zł, ale biorąc pod uwagę, że chyba tutaj średnio zarabiają pieniądze, to nawet te 3000 rupii może być problematyczne, bo po prostu mieszkają prawie w lepiankach. Tutaj widać, mają pole uprawne, tam jakiś ryż, jakieś ziemniaczki, nie wiem, inne niezidentyfikowane rośliny. No i wioska ma kilkaset lat. Chyba od tych kilkuset lat ani razu nie była w żaden sposób odnawiana. No dobrze, idę dalej zobaczyć następną wioskę. Wow, to wejście do Jarkot strzeże jakiś męski i żeński aspekt. Widać to bardzo wyraźnie podkreślony męski akcent, bo trzyma miecz. No i żeński oczywiście, bo trzyma dziecko. Widzimy tutaj pułapki na duchy, które są właśnie zrobione tak, żeby żaden duch nie ważył się wejść do drzwi tego domostwa. I właśnie często są zrobione albo z jakiegoś zwierzaka, albo właśnie z takich, nie chcę tego nawet dotykać, ale właśnie z takich zwisających nici, żeby złapać tutaj duchy i żeby nikt nie wszedł do środka i nie niepokoił mieszkańców. Namaste. You waiting for the bus? Bus to Raniapur? Here? Bus? Dzisiaj nasz ostatni dzień w Mukwiach i po śniadanku, pysznym śniadanku w Bobie Marleyu idziemy sobie wolnym spacerkiem kilometr w dół aż do wiochy, która się nazywa Kasbeni i podobno jest najpiękniejszą wioską na całym tregu. Idziemy jakieś, nie wiem, może 8-9 km dzisiaj do tej wioski Kasbeni przez górny szlak, a nie po drodze samochodowej. No i ten szlak jest właściwie prosty, tak wiedzie kilometr w dół, ale jest bardzo łagodny i jakby mamy całą panoramę tutaj Himalajów i Mustangu.
I właśnie wiedzie przez takie bardzo malutkie wioseczki tybetańskie, które mają po 3-4 domki. Naprawdę bardzo surowe warunki do mieszkania tutaj ludzie mają. Co podziwiamy po prostu fakt, że wszędzie na świecie gatunek Homo sapiens potrafi się odnaleźć. Jest piękny dzień. Trochę wieje, ale jest naprawdę wspaniała pogoda. Myślę, że jeszcze zostało nam 7 km. O, i taki dzień łagodny. Bardzo mi to odpowiada. Szukamy miejsca na przerwę. Strasznie wieje wiatr w tej porze. Idziemy na jakieś jeziorko. Ładne, ale nie wiem, czy nie za wietrznie tutaj jest. Tutaj jest strażnik, postać ewidentnie zaznaczoną męskością, a po to ewidentnie zaznaczoną, żeby odstraszyć tą swoją męskością wszystkie nieproszone duchy. Żeby wiedziały, że tu jest mocna energia. Aha, chyba do czyjejś chaty wyszliśmy, tak? A. Czy tam jest droga, czy nie? Kagbeni to tybetańska wioska zwana bramą do Górnego Mustangu, położoną w dolinie rzeki Kaligandaki. Jest uważana za jedną z najstarszych wiosek w Himalajach. Kagbeni położone jest na wysokości 2804 metry nad poziomem morza i mieszka w niej nieco ponad 1000 osób. Prywatna gąba w domu. Doszliśmy do Jomsom i mimo, że droga z Kagbeni do Jomsom to tylko 3 godziny, ale chyba już trekking po prostu nam ten 2-tygodniowy wsiada w plecy. Panie tutaj sprzedaje pyszne rzeczy. O, to wspaniałe co zjeść. I czekamy na autobus do Tatopani. I nasz trek oficjalnie się kończy.